najnowszym filmie na moim kanale. Ja właśnie nałożyłam sobie kuszę Miba. Już kiedyś Wam o nim wspominałam, kiedy go kupowałam. Przez jakiś czas nie używałam i teraz zaczęłam i muszę powiedzieć, że jestem całkiem zadowolona. Kolor jest troszeczkę ciemniejszy niż te z Daiso, przez co nie ma aż może chyba takiej dużej różnicy między szyją i resztą twarzy. Do tego fajne ma krycie, bo jestem bez użycia żadnego korektora, a całkiem nieźle mi tutaj przykryło, chociaż widzę, że tak się brzydko zbiera właśnie w tym miejscu bardzo mocno podrażnionym. Jest fajny, zakupiłam go za Iman Won, całkiem sporo, ale spójrzcie, wielkość jest naprawdę ogromna. Dziewczyna z Single Inferno używała go, dlatego się tym zainspirowałam, ale ma chyba inny rodzaj, z tego co kojarzę. Miała chyba bardziej taki glow, ja mam bardziej taki właśnie matujący kolor. Dzisiaj będzie całkiem sporo się działo, a pierwsze co, idziemy do przedszkola Eliasza. Dzisiaj mamy dzień orientacyjny. Zawsze tak mnie to dziwi, jak oni to wszystko ustalają, bo mogliby w poniedziałek, a zrobili we wtorek, więc dziwnie. Zawsze, jak pamiętam, w Polsce wszystko było właśnie od początku nowego tygodnia, a tutaj zawsze tak jakiś dziwny. Na przykład w piątek czasami coś było, czasami było w środku tygodnia. To jest taki nasz pierwszy dzień orientacyjny, bo za każdym razem, kiedy braliśmy Eliasza do żłobka, to był to środek roku szkolnego, więc nigdy nie mieliśmy okazji uczestniczyć właśnie w takim prawdziwym dniu orientacyjnym. No i oczywiście Jujiwon, czyli to już jest wyższa klasa, nie żłobek, tylko takie przedszkole, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie można coś nagrać, chociaż z tego co się orientuję, to chyba nie za bardzo. W ogóle ostatnio sporo nowych osób przyszło na mój kanał, dlatego chciałabym Wam podziękować za każde komentarze, dlatego że dzięki właśnie temu mój kanał ma możliwość dotrzeć do nowych osób. Z nowymi osobami oczywiście chciałabym się przywitać. Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem Martyna i mieszkam w Korei już 2 lata. I jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, w opisie do tego filmu przedstawię Wam wszystkie Q&A, jakieś informacje na mój temat. Nawet mam taką playlistę właśnie o mnie, czyli tam właśnie znajdziecie wszystkie informacje na mój temat, co do tej pory udało mi się nagrać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba tutaj i bardzo Wam dziękuję moim stałym oglądającym za to, że właśnie komentujecie, polubiacie moje filmy, dzięki czemu mogę dotrzeć do większej liczby ludzi. Dobra, ja nadal muszę robić ten makijaż, niedługo musimy wychodzić, nie chciałabym się spóźnić na ten pierwszy dzień orientacyjny. To jest zawsze takie bardzo mocno stresujące, kiedy pierwszy raz widzimy się z nowymi nauczycielami, z nowymi kolegami, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i Eliasz szybko się tak zaklimatyzuje. Zobaczymy. Stres jest niesamowity. Nasze dziecko tak szybko rośnie ostatnio, że codziennie widzę zmiany na jego twarzy, wzroście w ogóle. Ja już jestem gotowa, makijaż zrobiony, włosy jako tako i lecimy pierwszy raz do przedszkola, a potem coś zjeść, więc do usłyszenia. Spójrzcie, Cherry Blossom. Wiśnie zakwitły tutaj. Znaczy jeszcze się do końca nie rozkwitły. To jest taki połowa. A tutaj też inne drzewo już.
po orientacji w przedszkolu. Całkiem fajnie poszło, chociaż mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o ten Yuji-won, ale zobaczymy. Nie będę się nakręcała niepotrzebnie. Wydawało się, może wam tylko zdradzę tyle, że wydawało się trochę taki old style, jak mogę tak powiedzieć. No bo i hymn grali, i hymn tego przedszkola grali, więc taki vibe lekko no starego takiego systemu szkolnego, no ale zobaczymy, bo nauczycielka wydaje za to się naprawdę przyjemna, taka miła i chyba do tej pory żadnego problemu właśnie z wyborem nauczycielek i w ogóle nie mieliśmy. Zawsze się jakoś fajnie dogadywaliśmy. Unboxing mundurków pokażę wam już w domu, jak dojdziemy, a teraz idziemy po prostu coś zjeść, bo jesteśmy głodni dzisiaj prawie cały dzień na zewnątrz, więc trzeba coś zjeść, aby mieć energię. No. Mamy pad thai, curry oraz ryż zasmażany. Takie danie dzisiaj z kuchni tajskiej. Przyjechaliśmy do fryzjera, to już jest któryś raz, kiedy jesteśmy tutaj, chyba trzeci z tego co pamiętam, więc liczę na to, że już ktoś tutaj się przyzwyczaił do fryzjera i w końcu będzie dobrze. Jesteśmy w Centrum City, czyli no to się tak nazywa, a to jest z angielskiego centrum. I'm shocked. Who is calm down? Wow! Jesteśmy ponownie w Somyeon. Teraz jest za zadanie pójścia do dermatologa. W końcu mogę pójść do kolejnego dermatologa. Tym razem miejmy nadzieję, że mi coś więcej powie na temat mojej twarzy. No, zobaczymy. Mój mąż mówi, że powinien być lepszy, bardziej taki profesjonalny, więc liczę na to, że tym razem mi się uda. Teraz w Homeplace, więc skoczymy na zakupy. Musimy parę rzeczy pokupować do domu. Plus oczywiście są teraz promocje, więc tym bardziej, widzę, że tutaj nie ma za dużo ludzi niż w tym wcześniejszym. Było sporo promocji, 2 w cenie 1, dlatego mamy sporo tutaj produktów, sporo też przecenionych, dlatego też jest tego dużo. Zapłaciliśmy prawie jakieś 230 000. Taki spory całkiem nawet zapas nam wyszedł wszystkich produktów. Na pewno zakupiliśmy trochę na dzisiaj, bo będziemy robić shabu shabu. To jest takie danie, taki hot pot, gdzie stawiamy właśnie na środku. Jest to z takim, jak to powiedzieć, takim nie rosołem, ale z wywarem takim.
I to wygląda mniej więcej tak, tylko to jest, po bokach jest zawijana kapusta, a my po prostu będziemy sobie kapustę wrzucać jak takie klasyczne shabu-shabu. I to mamy w planie zrobić. Mam parę warzyw, które użyjemy do tego, plus mięso. Mięso najlepiej do tego smakuje i najlepiej się nadaje to właśnie taka cienko krojona wołowina, dlatego to jest takie bardzo podobne do hot potu. No, więc to jest w planie. Byłam też w Olive Young i w Olive Young zakupiłam piankę do mycia twarzy, ostatnio bardzo popularną. Nazywa się Biplane oraz kupiłam te takie te patsy z karotki. No słyszałam, że są fajne i są delikatne, więc stwierdziłam, że dobra, wypróbuję te. Zobaczymy, czy będą działać. Wcześniej miałam właśnie z Mediheal, znaczy nie zauważyłam dużej różnicy. Właśnie o to chodzi, że nie było aż tak dużej różnicy, żebym była zadowolona na tyle, żeby to zostawiać. Elia, co ty tam masz? Banana chcesz? Zajmę się teraz przygotowywaniem właśnie obiadu, bo jesteśmy trochę głodni. Jakieś 47 minut jechaliśmy, bo były okropne korki, chociaż była to droga ekspresowa. No to okropne były te korki i niestety tak wyszło, że 47 minut spędziliśmy w samochodzie. Muszę zacząć gotować i później Wam pokażę Eliasza nowy strój do żłobka. No nie jest jakoś taki rewelacyjny, no ale zobaczymy. I później jeszcze Wam powiem, co po prostu lekarz powiedział na moją twarz. Było inaczej na pewno. Tak bardziej fancy wyglądała ten dermatolog. Powiedział trochę, mi się wydaje, więcej, ale też jakoś tak ze szczegółami nie spojrzał na moją twarz, więc... Najpierw Chris! Wstępnie mamy wszystko przygotowane, tu już jest ten bulion właśnie na shabu-shabu. Mamy też różne sosy. To właśnie nie wiem, jaki to jest sos. Ten jest taki octowy na ostro, a to jest sweet chili sos. Mamy też ponzu oraz przygotowałam jedzonko na sam, czyli na papier ryżowy i będziemy zawijać właśnie warzywka. Oraz tu są warzywka na shabu-shabu, na sam oraz na mięsko. I cebulia. Ja namoczyłam papier ryżowy w wodzie i teraz nakładam warzywa. Czerwoną kapustę, ona bardzo cienko jest pokrojona. Do tego dodaję paprykę, takie 2 paseczki. Marchewkę, tak myślę, że tym razem marchewka jednak poszła za grubo cięta. Powinna być taka mniejsza, drobniejsza. Ja nie jestem dużym fanem cebulki tutaj w takim zawijasku, więc nie mam. Oh, we don't have meat here. Oh, you give me meat, what you eat? No, I don't eat. Możemy mięso, ale to już zależy od Was. I zawijamy. Myślę, że to bardzo fajna forma, dużo warzyw i pyszne. Takie można powiedzieć sajgonki. My już jesteśmy po zjedzeniu, a chciałam Wam pokazać, co dostaliśmy z przedszkola. Muszę się teraz przyzwyczaić, że to już jest przedszkole. Jakie prezenty, jakie rzeczy Eliasz będzie nosił codziennie do przedszkola. Mamy, może zaczniemy od plecaka. Jest to dużo większy plecak, taki właśnie brązowy. No jest dla Eliasza jeszcze za duży niestety. Troszkę wystaje mu poza tyłeczek i
no może być trochę niewygodne, ale na szczęście za dużo do przedszkola nosić nie musi. Pierwszą rzeczą, którą rozpakujemy, to będzie ten specjalny kubraczek. Ja nie wiem, ale ja zauważyłam, że my mamy bardzo duży pech, jeżeli chodzi o ubrania i kolory. Ostatnio widziałam na Instagramie, Kasia w Korei dała naprawdę ładne zdjęcie z ładnym ubrankiem dla jej córki, właśnie w takich brązowych kolorach, podobnych do naszego plecaka, a myśmy dostali po prostu w kolorach zieleni. Na pewno wydaje się lepszy niż ten, który mieliśmy wcześniejszy, ale nie rozumiem, po co na przykład jakieś żaróweczki. Możliwe jest to dla bezpieczeństwa, jak będą dzieciaki wychodzić na zewnątrz, żeby było od razu widoczne. No zobaczymy. Jest to na pewno trochę sztuczny materiał, to mnie też trochę przeraża. Jest to w środku bardzo siateczkowe, więc może jest to spowodowane tym, że będzie oddychające. Zobaczymy. No, taki napis wielki P, właśnie taka żaróweczka, do tego mam szare właśnie rękawy i mamy też spodnie. Spodnie już nie mają nic żarówiastego, ale mają tematycznie zielony pas z gumy oraz granatowe takie pasy po boku. Tutaj jest spora rozbieżność, ale słyszałam, że to właśnie normalne w tych szkołach, przedszkolach, które są od rządu, że właśnie nie mamy za dużo do wglądu, jak ma wyglądać całe ubranko. Też nie musimy codziennie nosić takiego stroju. Nosimy go tylko w okazjonalne dni, tak jak u nas w Orinichip. I pierwszą rzeczą, którą zapakujemy, to mam przygotowane Eliasza budki. Pierwsza rzecz różniąca się i to są właśnie takie kapcie, można by tak powiedzieć. Ja pragnęłam kapcie bardziej w stylu z materiału, ale niestety bardzo w Homeplus, w którym kupowaliśmy, nie było, ale na pewno jak będę miała okazję, to zmienię. Teraz Eliasz ma rozmiar 150 koreański. I kolejną różnicą mamy wszystko podpisane. W szkole takiej jak Eliasz będzie chodził, to wszystko musi być podpisane. Nie było to aż tak mocno mówione w Orinichip, żeby każda rzecz była podpisana. Przez miesiąc na początku Elia będzie nosił właśnie taką plakietkę, przywieszoną pewnie tutaj przy piersi, właśnie po to, aby był rozpoznawalny do czasu, aż pani nauczycielki się nie nauczą. Ja mu wrzucę sobie tutaj do tej większej kieszonki. Kolejna rzecz, także różniąca się z Orinichip. W Yujiwon mamy przynieść butelkę, ale już napełnioną wodą. Kolejna rzecz, już zero różnicy, czyli Eliasza zestaw do jedzenia. Ja mam tutaj oczywiście, Eliasz ostatnio bardzo polubił jedzenia pałeczkami specjalnymi dla dzieci. Mamy też widelec oraz łyżeczkę i to wszystko pakuję i to nic się nie zmieniło. Kolejną rzeczą to jest szczoteczka do zębów i kubeczek do mycia zębów. Tak jak wcześniej pasta do zębów zostawała w żłobku, to teraz w przedszkolu Yujiwon Eliasz będzie zabierał codziennie ze sobą właśnie pastę do zębów. Za każdym razem ma być spakowana w plecaku. I w taki sposób plecak zapakowany i Eliasz jest gotowy na jutrzejszy dzień w nowym plecaku. Muszę to jakoś skrócić troszeczkę, bo on nadal jednak jest za mały. I musimy jeszcze podpisać właśnie plecak. On ma specjalną tutaj plakietkę. Wcześniej miał tutaj zdjęcie razem z imieniem, a tutaj jest bardziej tak ukryte imię z tyłu na takiej białej plakietce. Dobrze, to jak Eliasza rzeczy już pokazane, to ja Wam pokażę za to mój zestaw, który dostałam od lekarza. Jak widzieliście, poszłam dzisiaj w końcu kolejny raz do dermatologa. Dzisiaj poszłam do bardziej fancy dermatologa. Naprawdę aż się przestraszyłam, ile to nas będzie kosztować.
A o cenach za chwilę Wam powiem. Jeżeli chodzi o samą wizytę, wizyta naprawdę była krótka. Przesiedziałam chyba z 15 minut sporo. Doktor rozmawiał z moim mężem, ale dostałam parę pytań od samego doktora po angielsku. Jeżeli chodzi o przypisane lekarstwa, to otrzymałam tabletki na 3 dni oraz zastrzyk w pupę, czego się nie spodziewałam i trochę bolało, ale na szczęście już jestem po, żadnych skutków ubocznych nie mam. Otrzymałam zestaw tabletek na rano i na wieczór. Tak jak w Korei już wcześniej mogliście widzieć, wszystko jest wyporcjonowane, wszystko jest pokazane, jak mamy korzystać, więc naprawdę jest to proste. Oczywiście także w opakowaniu dostaliśmy informacje dodatkowe, że nie powinniśmy pić, że powinniśmy je przyjmować na czczo albo po zjedzeniu czegoś, ile dni będziemy zażywać takie tabletki oraz w jakich porcjach, ile. Z 3 rzeczy, które poinformował mnie lekarz o tym, co może dziać się z moją twarzą, oczywiście nie jest 100% pewny, ale pierwszą rzeczą to właśnie była korona, że to właśnie przez to, że ja mam delikatną skórę i nosiłam maseczki, to wszystko tutaj oddziaływało na moją skórę, czyli jak oddychałam w tą maseczkę, po prostu tu się zaczęły robić stany zapalne, aż w końcu to spowodowało właśnie takie zaczerwienienie krosty, świąt i ból. Drugą rzeczą jest to roskea. Już jedna z Was wspomniała, że prawdopodobnie może to być to, patrząc na mój stan skóry. Ja już też wcześniej o tym myślałam, ale liczyłam, że może nie. Może to być coś delikatniejszego, co będę mogła się tak definitywnie pozbyć, ale coraz bardziej myślę, że jedną z takich rzeczy prawdopodobnych właśnie to może być roskea. Kolejną rzeczą, ostatnią już, co doktor powiedział i co myśli, co to może być, to jest przedwczesna menopauza. I chyba z tych wszystkich 3 przypadłości wolałabym tą pierwszą, bo myślę, że można by było to wyleczyć, ale niestety trochę długo to trwa. Już raz antybiotyki brałam tutaj w Korei właśnie na moją przypadłość i raczej za wiele nie pomogły. Pomogły mi chyba około na tydzień, coś takiego, i potem ponownie wróciło mi to na twarzy, jeszcze nawet gorzej. Na samo zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, ile zapłaciłam za wizytę. Zapłaciłam 5900, oczywiście jestem ubezpieczona w koreańskim NFZ, dlatego też wyszło to tak mało. Jeżeli chodzi o lekarstwa, 3900. Widzicie, naprawdę drogo to nie jest. Czy jestem zadowolona z tej wizyty? Nadal nie wiem, co mi jest. Dostałam tylko zastrzyk oraz lekarstwa na najbliższe 3 dni, ale zostały oczywiście tylko przypuszczenia. A tak to chciałabym się już z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję do usłyszenia już niedługo, niebawem. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!